Boże, gdzie ja jestem? Co ja tutaj robię? Na środku pustyni sama. Boże, uciekłam. Uciekłam od tej... To teraz nieważne. Pić. Tak bardzo chce mi się pić. Niby upał nie jest dla mnie problemem, ale tutaj jest tak gorąco. Zaraz mnie słońce spali. Co dalej będzie? Jestem sama na tej pustyni. Tylko piasek. Boże! Co się stało z moim życiem? Nic już nie będzie tak jak dawniej, bo faraon przekazał mnie obcym ludziom. Mama, tata, gdzie oni są? Dom. Ach, moi rodzice, oni mnie rozumieli, kochali, byli wsparciem. Gdzie oni teraz są? Co robią? Wspólne chwile. Nie zapomnę tego. A potem wszystko się skończyło. Nie chcę już żyć. Według tradycji żydowskiej Hagar została podarowana Abrahamowi i Sarze, kiedy opuszczali Egipt. Stała się niewolnicą. Musiała zostawić dom i wyruszyć w nieznane, w obce miejsca z obcymi ludźmi. Jakie były relacje pomiędzy Sarą i Hagar? Trudno powiedzieć. Duża różnica wieku, przepaść społeczna. Jedna była panią, a druga niewolnicą. Czy mogło je coś łączyć? Może tęsknota za rodzinnym domem. Obie znalazły się w obcym miejscu, pośród obcych ludzi. Jak ja strasznie tęsknię za domem. Tam było mi dobrze. Chcę tam wrócić. Sarę zmęczyło czekanie, aż wypełni się obietnica dana przez Boga. Obiecał pobłogosławić ją synem, ale na razie nic się nie dzieje. Dlatego postanawia przyspieszyć jego wolę, działa impulsywnie i na własną rękę. Nie liczy się z uczuciami Hagar. Dla niej ważny jest tylko jeden cel. Chce mieć syna i to za wszelką cenę. Jak ona mogła mnie tak potraktować? Ona dała mnie swojemu mężowi za żonę. Wymyśliła, że w ten sposób doczeka się dziecka. Zrobiła ze mnie surogatkę. Ze mną jest źle. Mówię sama do siebie. Pić. Tak bardzo chce mi się pić. Jestem sama. Nikomu na mnie nie zależy. Chcę umrzeć. Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Źle ze mną. Słyszę głosy. Nie bój się. To Bóg wysłał mnie do ciebie. Usłyszał twoje słowa i chce ci pomóc. Pan Bóg widział Hagar, jej strach, cierpienie, dlatego posyła jej pomocnika, anioła. Hagar żyła w czasach Starego Testamentu, ale czy dziś problemy młodych ludzi nie są podobne? Samotność, odrzucenie, brak zrozumienia przez najbliższych? Bóg nie patrzy z daleka, jak sam próbujesz się uporać z problemami. Jest Bogiem, który cię widzi. I dziś posyła aniołów, nie mają skrzydeł. To zwykli ludzie z niezwykłą misją. Dlaczego uciekłaś na pustynię? Moja pani Saraj dała mnie swojemu mężowi za żonę. Wymyśliła, że w ten sposób doczeka się dziecka. Nikt nie pytał mnie o zdanie. Teraz jestem w ciąży. Ciąża jest błogosławionym stanem. Tak, ale ja nie będę matką. To Saraj będzie matką. Ona je będzie wychowywać. To do niej po raz pierwszy powie mamo, a ja z boku będę mogła tylko na to patrzeć. Ja też chcę mieć prawdziwą rodzinę. Też chcę być prawdziwą matką. Boży posłańcy są obok nas. Różne słowa przekazują. Jedne wywołują radość, inne smutek. Kiedy strach odbiera chęć życia, aniołowie są obok. To zwykli ludzie. Kiedy trzeba, podają rękę, znajdą czas, by wysłuchać, przytulą. Może ty też w jakimś momencie swojego życia staniesz się aniołem dla drugiego człowieka.
Bóg widzi twoją teraźniejszość, a także przyszłość i ma myśli o pokoju, a nie o niedoli. Hagar zaufała Bożemu posłańcowi. To był krok w nieznane. Może rozum podpowiadał jej inne rozwiązanie. Ona jednak zaufała i wróciła do swojej pani Saraj. Hagar, jednak wróciłaś. Tak, pani. No to coś nowego. Znowu stałam się twoją panią i jeszcze dowiem się, że będziesz teraz nieposłuszna. Tak, pani. Usiądź, proszę, powiedz, gdzieś ty była? Uciekłam na pustynię, pani. Ty wiesz dlaczego, ale Bóg posłał do mnie anioła. Słuchaj, Bóg nie posyła aniołów do niewolnic. Chyba miałaś jakieś przewidzenia. Bóg wiedział, że jestem niewolnicą. Powiedział, że pobłogosławi mnie wielką rodziną i że dziecko, które noszę w sobie, będzie synem. Nie, to jest niemożliwe, co opowiadasz. Twoje imię też znał pani i też powiedział, że będziesz matką wielkiego narodu. Wody, proszę. Ochłoń trochę. Odpocznij. Najlepiej chodźmy do domu, może to się wszystko jakoś poukłada, ale już nie kłóćmy się już więcej. Tak, pani. Pan Bóg widział Hagar. Znał dokładnie jej troskę. Wiedział, z czym przyszło jej się zmierzyć. Widział nie tylko jej teraźniejszość, ale także jej przyszłość. Wiele było jeszcze zwrotów w życiu Hagar, stała się jednak matką wielkiego ludu i Bóg jej błogosławił. Hagar żyła w czasach Starego Testamentu, ale podobnych historii było i jest wiele. Zdarza się, że ktoś robi z nas niewolników, ogranicza naszą wolność, a czasem to sytuacja wymusza na nas działanie, którego nie chcemy. Wiele milionów ludzi jest na świecie, jednak Bóg zawsze cię widzi. Nie bój się, że zginiesz w tłumie. Czy znalazłeś się kiedyś w sytuacji bez wyjścia? Czy zmagałeś się kiedyś z problemem, na który nie znałeś odpowiedzi? Zobacz, ja też byłam przerażona i nie widziałam sensu życia. Jedyne, co pragnęłam, to śmierci. Ale Bóg mnie nie opuścił. Bóg zna twoją teraźniejszość, ale także i przyszłość. Nie jest Bogiem, który stoi z boku i patrzy, jak zmagasz się z problemami. Jest Bogiem, który chce realnie działać w twoim życiu. Jest Bogiem, który cię widzi. Zaufaj Mu.